Witam serdecznie na kolejnym filmie. Zapraszam na moje rozpoczęcie sezonu pstrągowego na Sanie. Będzie trochę o sprzęcie, będzie trochę o przynętach, będzie trochę o prowadzeniu tych przynęt i będą duże ryby, także zapraszam na film. Siema. Dzisiaj, ten mroźny poranek, jestem drugi raz nad Sanem. Na rozpoczęciu w tamtym tygodniu owszem były ryby, ale wszystkie spadły. Dwa pstrągi, takie myślę około 45 cm spadły i jeden większy, taki myślę około 50 poszedł z przynętą, ponieważ szluło miałem gdzieś przetarte. A dzisiaj mamy taką mroźną pogodę, jest chyba minus 4 stopnie i zaczynamy łowienie od samego rana. Zobaczymy, może dzisiaj będzie lepszy dzień niż tydzień temu. Woda na Sanie mega niska, jak dobrze pamiętam, to chyba jest 161 cm, także trzeba będzie kombinować z ciężarem główek i z łowieniem, ale jestem dobrej myśli. Później ma być 4 stopnie, to będzie troszkę cieplej. Może zapalimy później jeszcze ognisko. Także nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Siedzi. O, spadł. Dość często w komentarzach pytacie o sprzęt, jaki łowię, pytacie o plecionkę, o wędkę. Teraz pokrótce powiem Wam, jak sobie przygotowałem mój sprzęt do łowienia na Sanie na rozpoczęcie sezonu. Jak wiecie, lubię łowić duże ryby i na takie właśnie łowienie przygotowałem sobie wędkę wykonaną przez Mateusza Okonia. Jest to Suzuki 6LB od 1,5 do 7 gram i 213 cm długości. Kołowrotek, jakim łowię, jest to Vanquish 3000S SDH. To jest model na rynek japoński z podwójną korbą. Plecionka, w tej chwili założyłem plecionkę Phoenixa, bo ta wcześniejsza już się tak rwała, że musiałem ją wyrzucić po prostu. Fluocarbon, na tak niskiej wodzie na Sanie używam trochę grubszego fluo. Ten, który mam zawiązany w tej chwili, ma bodajże 25 mm. No i przynęty, zaraz Wam pokażę, na jakie przynęty łowię na Sanie i co najbardziej się sprawdza tutaj. Ktoś się zapyta, czemu nie łowię na wobblery albo na jakieś obrotówki, wahadełka. Łowię generalnie tylko na gumy, ponieważ sprawdzałem i wobblery, sprawdzałem
Twitche, sprawdzałem wahadła i z tych właśnie przynęt ryby spadają na potęgę na sanie. Najbardziej skuteczną przynętą jest właśnie guma, dlatego przestawiłem się teraz i tylko i wyłącznie łowię na gumy. Zaraz Wam pokażę, jakie gumy są najbardziej skuteczne. O, ten jest duży. Dobra, powoli. Jest duży. Ładny. Ładny. Ło, k***a. Ja p***a. 50. Ło. Ale piękny. 50. Chodź tu. Ja pierdzielę, ale byczek. O. Ładny. Chodź tu. Piękny. Ale piękny. Chodź tu. O. Chodź, chodź, chodź. Mam cię. Ja p***. 50. Ale piękny. Ja pierdzielę. Ryba wyjazdu. Nie mam miarki. Ale to nic. Przyłożę go do wędki za chwilę. Wow. Larwa od Mikado. Biała. Główeczka 4,5 mm. I już Wam pokazuję. Wyjechała. Przepiękna ryba. Przepiękny pstrąg. Chodź tu. Myślę, że dobra. 50, może nawet więcej. Patrzcie, jaki kawan. Ale piękna rybka. Jaki żółciutki. Coś pięknego. Ja pierdzielę. Piękna rybka. Powiem Wam tak. Przymierzyłem strąga do wędki. Na moje oko dobre 50 plus, może nawet 55 albo więcej. Nie mam metrówki, żeby go zmierzyć. Jest to mega gruba i duża ryba. Świetnej kondycji, z pięknymi kolorami. Już ją pokazuję jeszcze raz i wraca do wody. Piękne, coś pięknego. Coś pięknego. Ale kolory, ja pierdzielę. Ja. Poszedł. Pięknie. Poszedł, ale pięknie poszedł. No, od zera połóż. No, tu no. Na równym. Masz od przelotki na równo. Dotąd. 56 centów. New record. No, 56 centów, tyle miał ten pstrąg. Brawo ty. No. O jak dobrze, nie pojechaliśmy na naukę. No, tutaj. No tak, od przelotki dotąd. Tu miał płetwę, no to 56 dokładnie. No, No. piękny. Ale jaki grubas. No. Gumy, które
najczęściej używam na sanie. Jeśli oglądacie moje filmy wcześniejsze, z wcześniejszych lat, to widzieliście, że bardzo dużo ryb i to nie małych ryb, bo i pstrągów, i dużych, ogromnych kleni połowiłem na larwę od libry 4,5 cm. Jest to fenomenalna przynęta, naprawdę robi robotę na sanie. W ogóle wszystkie gumy libry robią robotę na sanie, ale na pstrągi najbardziej lubię używać właśnie Goliata 4,5 cm w takim kolorze 005. Robi bardzo dobrą robotę tutaj. Biały też robi bardzo dobrą robotę i żółty jeszcze. Te trzy kolory staram się mieć zawsze przy sobie, żeby właśnie skutecznie łowić pstrągi i klenie. Bardzo skuteczne są też fatty dewormy, ale używam ich bardziej bliżej wiosny, ponieważ tą przynętę trzeba animować, a teraz woda na sanie jest bardzo zimna, więc te ryby są trochę ospałe i nie za bardzo chcą wychodzić do takich szybko prowadzonych przynęt. W tym roku bardzo dobrze, ale to bardzo dobrze sprawdza mi się ta guma. Jest to guma M-Arena Maggot od Mikado, ponad 4 cm. Jest taki fajny, tłusty robal. Naprawdę w tym roku trzeci wyjazd na ryby, a na każdym wyjeździe miałem na tego robaka 3-4 ryby, dużo brań i fajne po prostu ryby, bo 56 pstrąg i 50 dzisiaj 3-4, nie wiem ile, bo jeszcze nie zmierzyłem wędki, bo oczywiście nie miałem miarki. Także robi robotę, polecam. Na san, jeżeli ktoś się wybiera, to warto sobie kupić. Mam też jakieś robaki z Finesse Bitesa białe, także to też czasem używam i też fajnie robi robotę. Generalnie wszystkie jasne kolory powinny się sprawdzać tutaj właśnie na sanie, a w szczególności biały, kolor sera żółtego, no i żółty, zielony, takie właśnie czasem się sprawdzają właśnie takie jaskrawe kolory, także warto mieć takie gumy przy sobie. Jest. Ładny. Zrobisz mi zdjęcie? Zrobisz mi zdjęcie? Wyjechała fajna i wraca do wody. Poszedł.
pokrótce opowiem o główkach wolframowych. Główki wolframowe używam takie same jak naklenia. Są to główki na hakach muchowych z grubego drutu, około milimetra. No bo sami widzicie, że bardzo często na sanie trafiają się duże ryby, duże klenie, duże pstrągi. Może się trafić głowacica, także ten haczyk musi być mocny, nie może to być jakiś haczyk z drutu cienkiego, bo taki haczyk ryba większa prostuje w 5 sekund i po prostu spada od razu. Więc no ja używam takich dość mocnych haków na główkach, w zależności od tego jaka jest woda na sanie, od 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5,5 mm i 6,4 mm. Ciężar główki jaki używam zależy wtedy od poziomu wody na sanie i od tego jak głęboką mam rynnę. Trzeba to sobie samemu właśnie dopasować, żeby nie łapać częstych zaczepów. Siedzi. Strong. $50 plus. Mam cię. 50. Chodź. Ja pierdzielę. Ale piękna ryba. Ja pierniczę. Na bank ponad 5 dych, 100%. Tak przyłożymy. Czekaj. Tak. Nie tak. Poczekaj, o tak. O tak. Od przelotki. O patrz, aż potąd. Ponad 5 dych ryba, bo ostatnio miałem dotąd. Miał 56, to ten będzie miał z 53, 4. Piękna ryba. Ponad 5 dych, 100%. Piękny żółty pstrąg z psaną. Wraca do wody. Ja pierdzie. Zbliż. Zajebista ryba. No, uciekaj. No dawaj. Idzie. Poszedł. Pięknie. Powiem teraz mniej więcej jak wygląda samo łowienie. Łowienie takimi gumami na sanie to jest całkiem inne łowienie pstrągów i kleni niż to, które znacie z jakichś małych rzeczek. Tutaj łowi się te ryby całkowicie inaczej. Bardzo ciężko jest się właśnie wstrzelić w takie łowienie. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz nad sanem, to nie jest to łatwe. Trzeba się tego trochę nauczyć. Generalnie takie łowienie polega na tym, że pierwsze trzeba sobie znaleźć jakąś głębszą rynnę albo zaobserwować oczkujące ryby. Uważam, że obserwacja wody na sanie jest kluczowym elementem do sukcesu. No i samo łowienie wygląda w ten sposób, że wrzuca się taką gumę do rynny i ona po prostu ma swobodnie spływać, tak jakby naturalny pokarm pstrąga. Trzeba ciężar główki dobrać do głębokości rynny, tak żeby nie łapać częstych zaczepów. Samo łowienie to jest nic innego jak można by tak powiedzieć taka przepływanka. Przepływanka tą gumą po prostu w toni, która płynie sobie w tej rynnie. Nie trzeba jej animować, ryby są ospałe teraz,
Więc nie trzeba jej podbijać, wystarczy, że ona sobie będzie spływała tak samo jak na przykład byście łowili na spławik. No i częste brania są właśnie jak guma już wpada na godzinę 15, 14. Nieraz są brania przy samym brzegu, wtedy gumę podnosi nurt trochę do góry i właśnie jak ona tak jakby odrywa się od dna, wtedy zazwyczaj jest branie. No i tak to wygląda, nie? Na tego z Mikado, co ci dałem. No. Tylko, że na kremowego, wiesz? Jest. Ten chyba większy. No ten może być większy. Na pewno jest większy. Ło. Kleń chyba. Ty, klenior. Duży, 50. Jest. No nie wychodź, bo mi zrobisz zdjęcie. Masz miarkę? Patrz jaki kleń. Ale chyba w tym była przecież. W iPhone'ach są przecież chyba tam, nie? No to tak nie wiem, czy zrobisz. Kurwa, no nie mam też nie działa. Dobra, luz. Masz, patrz, jak nie widziałeś klenia dużego, no to patrz. Taka klucha się trafiła, około 5 dyszek. Mega gruby. I wraca do wody. Zrobisz bliżej? O, jak poszedł, kurde. To już wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jakiś komentarz. Ja też już kończę łowienie. I zapraszam na kolejny film.